Witaj w Kosmicznych Refleksjach, kanale, gdzie łączymy ezoterykę, psychologię, psychiatrię i tajemnice wszechświata, by znaleźć spokój w codziennym chaosie. Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, zapraszam do subskrypcji. Razem odkrywamy, jak zrozumieć siebie i świat wokół nas. W dzisiejszym odcinku zanurzymy się w coś głębokiego i osobistego. Cień w nas. Czy kiedykolwiek czułeś, że coś w tobie cię blokuje? Gniew, który wybucha bez powodu, lęk, którego nie rozumiesz, albo wstyd, który chowasz przed światem? Carl Jung nazywał to cieniem, ukrytą częścią nas samych, której nie chcemy widzieć, ale która wpływa na nasze decyzje i emocje. Przyjrzymy się, czym jest cień, skąd się bierze i jak go oswoić. Dotkniemy psychologii, psychiatrii i ezoteryki, by zrozumieć tę mroczną stronę i przekształcić ją w siłę. A na końcu filmu czeka na ciebie krótka afirmacja, która pomoże ci zaakceptować siebie w pełni, bez strachu. Dodatkowo ta sama afirmacja będzie dostępna w osobnym, krótkim filmie. Link pojawi się na ekranie pod koniec. Jeśli czujesz, że coś w tobie prosi o uwagę, zostań ze mną. To może być ważna podróż w głąb siebie. Zaczynamy. Zacznijmy od podstaw, bo cień to pojęcie, które może brzmieć tajemniczo, ale jest bardzo bliskie każdemu z nas. Carl Jung, szwajcarski psychiatra i twórca psychologii analitycznej, wierzył, że każdy człowiek nosi w sobie cień, to wszystkie te części naszej osobowości, które ukrywamy przed światem i przed sobą samym. Gniew, zazdrość, słabości, zakazane pragnienia, wszystko, co wypieramy, bo nie pasuje do naszego idealnego obrazu siebie. Jung mówił, cień to nie wada, to część ciebie, która czeka na uznanie. Wyobraź sobie codzienne życie. Spotykasz kogoś, kto cię irytuje i nagle wybuchasz. Dlaczego? Często to twój cień reaguje na coś, co sam w sobie tłumiłeś. Na przykład, jeśli zawsze byłeś uczony, że egoizm jest zły, możesz wypierać swoje potrzeby, a potem czuć frustrację wobec innych, którzy je wyrażają. Psychologia dodaje, że cień nie jest tylko negatywny, to też ukryte talenty, jak kreatywność, którą schowałeś z obawy przed krytyką. Ezoteryka widzi w cieniu energię życiową, coś, co blokuje twój przepływ, póki tego nie uwolnisz. A jeśli nie zwrócisz na niego uwagi, cień może manifestować się w snach, relacjach czy nawet chorobach. Nie chodzi o to, że jesteś zły czy wadliwy. Cień to po prostu lustro. Pokazuje, kim jesteś naprawdę, gdy zdejmiesz maskę społeczną. Pytanie brzmi, co z nim zrobisz? Czy pozwolisz mu rządzić z ukrycia? Czy zaczniesz go poznawać? Przejdźmy głębiej do psychiatrii i psychologii. Skąd ten cień w ogóle się bierze? Nasz mózg jest jak ogromny magazyn wspomnień, emocji i doświadczeń. Od dziecka uczymy się, co jest dobre, a co złe. Od rodziców, szkoły, społeczeństwa. Kiedy coś nas boli, jak krytyka za wyrażanie emocji, odrzucenie przez rówieśników czy trauma z dzieciństwa, chowamy to głęboko w podświadomości. Amigdala, ta mała część mózgu odpowiedzialna za lęk i reakcję przetrwania, zapamiętuje. To niebezpieczne, lepiej unikać. I tak budujemy cień, z rzeczy, których się boimy, wstydzimy lub które uważamy za nieakceptowalne. Na przykład jako dziecko słyszałeś, że chłopcy nie płaczą, więc stłumiłeś smutek. Teraz jako dorosły czujesz pustkę lub wybuchasz gniewem, nie wiedząc dlaczego. Albo kobieta, która była krytykowana za ambicje, ukrywa swoją siłę, co blokuje ją w karierze. Psychiatria podkreśla, że wyparty cień może prowadzić do chronicznego napięcia, lęku, a nawet depresji, bo walczysz z częścią siebie, co zużywa ogromną energię. To jak noszenie ciężkiego plecaka, którego nie widzisz, ale który spowalnia każdy krok. Ezoteryka idzie dalej. Cień to uwięziona energia, która domaga się uwagi. Jeśli jej nie dasz, blokuje twój przepływ życiowy. W relacjach, gdzie przyciągasz ludzi odzwierciedlających twój cień. W marzeniach, które nigdy nie realizujesz, czy w poczuciu wewnętrznego chaosu. Jung wierzył, że wszechświat nieustannie daje nam szansę, by spojrzeć na cień, przez ludzi, którzy nas drażnią, sytuacje, które nas ranią, czy nawet sny, w których cień wychodzi na jaw. To nie przypadek, to zaproszenie do wzrostu, a ignorując go, tylko wzmacniamy blokady, bo to, co wypierasz, zawsze wraca silniejsze. To prowadzi nas do sedna. Jak oswoić cień? Pamiętaj,
Nie chodzi o to, by go zniszczyć, bo cień jest nieodłączną częścią ciebie, jak cień rzucany przez światło. Jung nazywał to integracją, czyli procesem poznawania i akceptowania. Pierwszy krok. Zauważ go świadomie. Zastanów się nad swoimi reakcjami, co w tobie budzi złość, zazdrość, wstyd czy lęk. Zapisz to w dzienniku, jeśli możesz, lub porozmawiaj z zaufaną osobą. Na przykład, jeśli irytuje cię czyjś sukces, zapytaj, czego to we mnie dotyka. Może twojego własnego, ukrytego potencjału. Drugi krok. Nie uciekaj przed nim. Jeśli czujesz złość czy smutek, pozwól sobie poczuć to bez osądu. Psychologia radzi, daj temu przestrzeń. Usiądź w ciszy, oddychaj i obserwuj emocje jak chmury na niebie. To technika mindfulness, która pomaga rozpuścić napięcie. Trzeci krok. Transformacja i integracja. Ezoteryka podpowiada, potraktuj cień jak nauczyciela, co chce ci pokazać. Może twoja zazdrość uczy cię, czego naprawdę pragniesz w życiu, a lęk przed porażką, gdzie potrzebujesz odwagi, by podjąć ryzyko. Spróbuj małych kroków. Jeśli ukrywasz kreatywność, zacznij malować lub pisać dla siebie. Jung mówił, nie ma światła bez cienia. Oswajając go, stajesz się pełniejszy, bardziej autentyczny. Wszechświat wspiera ten proces. Jesteś tu, teraz, z całym swoim cieniem i to nie błąd. To część twojej kosmicznej podróży, gdzie cień staje się źródłem siły, a nie blokadą. Wyobraź sobie, jakby wyglądało twoje życie, gdybyś przyjął każdą część siebie, z lękiem, gniewem i słabościami. Może wtedy znalazłbyś prawdziwy spokój. Dziękuję, że byłeś ze mną w tej głębokiej refleksji nad cieniem w nas. Mam nadzieję, że ten odcinek dał ci chwilę zadumy i inspirację do spojrzenia w głąb siebie. Jeśli spodobał ci się, zostaw kciuk w górę, napisz w komentarzu, co dla ciebie jest cieniem i zasubskrybuj kanał. To pomaga nam dotrzeć do większej ilości osób. Zapraszam cię na kolejny odcinek, gdzie zanurzymy się w nowe tajemnice wszechświata i siebie. Przed nami jeszcze krótka afirmacja na akceptację. Jeśli chcesz, zostań do końca. Dodatkowo, ta sama afirmacja będzie dostępna w osobnym, krótkim filmie. Link pojawi się na ekranie pod koniec. Do zobaczenia wśród gwiazd. Zatrzymajmy się na chwilę. Weź głęboki oddech, wdech przez nos, wydech ustami. Poczuj, jak twoje ciało się rozluźnia, a umysł uspokaja. Zamknij oczy, jeśli możesz, i wsłuchaj się w moje słowa. Powtarzaj za mną w myślach albo na głos. Przyjmuję każdą część siebie. Mój cień nie jest wrogiem, jest moim nauczycielem. Z każdym oddechem widzę go i daję mu miejsce. Jestem całością, światłem i cieniem. Ufam sobie i wszechświatowi, który mnie wspiera. Poczuj te słowa głęboko w sobie. Nie musisz się spieszyć. Wszystko w tobie ma prawo istnieć, bez osądu. Jeśli coś się pojawia, lęk, smutek, złość, powiedz w myślach, widzę cię i akceptuję. To proces, który trwa, ale każdy krok przybliża cię do wolności. Weź jeszcze jeden głęboki oddech, wdech, wydech. Jesteś wystarczający, taki jaki jesteś, z cieniem i światłem. To twoja afirmacja na dziś. Wracaj do niej, kiedy potrzebujesz. Dziękuję za wspólny czas.